Witamy dnia kolejnego. Witam serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo z ciepłej Grecji. No, dzisiaj cieplutko jest. Jesteśmy obecnie w Place, czyli takiej dzielnicy uznawanej za dzielnicę bogów. Się tak była nazywana. Żeby miało Sąsiedztwo sens, bogów, bo no my bo- tu jesteśmy. Tak, a oprócz tego to jest jeszcze całkiem blisko Akropolu. No też była znana jako dzielnica turecka za czasów Osmanów. Tu jakieś pozostałości po czymś. Trafiliśmy na taki inny, fajny kościółek. Za bardzo nic nie wiem, bo nie wiedziałem, że tu jest, ale spoko, idziemy dalej. No więc dotarliśmy do tego kościółka. Wygląda całkiem spoko, tylko mało tu miejsca i nie da się tak oddalić, żeby go fajnie w pełni zobaczyć. No jest uważany za najstarszy chyba w całych Atenach. Oczywiście w stylu bizantyjskim, no bo jak żeby inaczej. Też z połowy XI wieku. Łapiesz? Easy. Taki piękny ogródek tutaj. Pięknie, pięknie. Podoba mi się ta plaka. Jesteśmy przy Teatrze Dionizosa, który mieścił nawet 25 000 osób. Nie wiem za bardzo jak, ale najwyraźniej mieścił 25 000 osób. No i tutaj jest to taki teatr, na którym wzorowały się wszystkie kolejne teatry greckie. No i wystawiali tutaj swoje sztuki, na przykład Sofokles czy Eurypides. No więc tu jest jakieś sanktuarium Asklepiosa. I no, było takie potężne, jak widać tu. A zostało tylko tyle, jak widać tu. Uwaga, uwaga. Jesteśmy tutaj wśród starożytnych kamieni. Jest super, jest ciepło. Nikt nas jeszcze nie przejechał, ani nie zamknął nigdzie. Bilety są wciąż za darmo. To są plusy. No i co jeszcze możemy ciekawego powiedzieć? Że kończy nam się Pamięć. pamięć. Więc kolejne części mogą być, kolejne ujęcia mogą być tak, albo troszkę szybsze, albo troszkę mniej, albo w troszkę gorszej jakości. Zobaczymy, czy uda mi się kupić dodatkową kartę pamięci. Uda Ci się. Będziemy Cię w tym wspierać. Możecie mnie wesprzeć A teraz, finansowo. słuchaj, teraz możesz iść nagrać tam na dole, a my poczekamy na ławce. Nie, to ja tylko powiem. A nie, to zrobię voiceover po prostu. Dobrze. No, ale jestem dobry w tą grę. Przed nami Odeon Heroda Attyka. On jest obecnie używany do dzisiaj. Kiedyś miał jeszcze dach i mieścił 50 000 ludzi. A teraz jest jako główne miejsce, w którym się odbywa festiwal ateński. Generalnie potężne. No i za nami jest Akropol. Także fajne miejsce. Mega dobra akustyka tutaj jest. Któreś z tych dwóch to są propyleje. Wydaje mi się, że obie rzeczy to mogą być propyleje, czyli taka monumentalna brama, która miała być wejściem na Akropol. Aczkolwiek nigdy jej nie skończono, bo się cały czas zmieniały plany i ostatecznie nie udało się skończyć. Znajdujemy się właśnie na Akropolu. Jest to wzgórze o względnej wysokości 70 metrów. Zamieszkałe już od czasów neolitu, czyli tak 3000-4,5 tysiąca lat przed naszą erą. Potem w okresie mykeńskim ufortyfikowano to wzgórze i zbudowano pałac, ale po najeździe Persów w 480 przed naszą erą no, zburzono doszczętnie, spalono prawie całe wzgórze i Perykles zlecił odbudowę całego tego wzgórza, zbudowanie nowych świątyni pod nadzorem Fidiasza, który też wiele tutaj zbudował, wyrzeźbił różnych rzeźb. No i Akropolis bierze się od Akropolis, czyli jakby Akro to jest najwyższy punkt, a polis no to miasto, czyli takie miasto na najwyższym punkcie. Za mną widzimy Partenon, czyli świątynię ku czci Ateny Partenos, co oznacza dziewicy i stąd się w ogóle bierze ta nazwa. Zbudowana, no właśnie mówiłem, że za czasów Ptolemeusa, przepraszam.
dziękczynnie jako wygrana w wojnach perskich na miejscu poprzedniego Parteonu, który zaczęli budować po zwycięstwie w bitwie pod Maratonem. No i służyła przez długi czas jako skarbiec Związku Delijskiego, no, co potem wiemy, że Sparta pokonała Ateny i troszkę to złupiono. No. Generalnie fajna budowla, ciekawa. Jest to taki najdoskonalszy przykład tego porządku doryckiego. No i w 1687 Turkowie składowali tutaj amunicję, no i Wenecjanie bili się z Turkami, wystrzelili pocisk, który wysadził tę amunicję i no generalnie cały Akropol został trochę wysadzony i wiele rzeczy w okolicach, ale potem to odbudowano, jak widać, dalej odbudowują. Tutaj widzimy Erechteion, czyli taką dwupoziomową budowlę poświęconą najpierw Atenie, potem Erechteuszowi. Tutaj według legendy pojedynkowali się Atena z Posejdonem o patronat nad miastem i Atena oferowała drzewko oliwne, a Posejdon źródło ze słoną wodą, które obecnie się tam podobno znajduje gdzieś w środku. Jak może chłopacy nie bardzo znają się na nagrywaniu filmów, ja tutaj przejęłam pałeczkę w środku Partenonu. Był 12-metrowy posąg Ateny Partenos, stworzony ze złota i kości słoniowej. Bogini trzyma w ręce egidę, czyli tarczę Zeusa oraz posąg Nikę. I niestety ten cały wielki, monumentalny posąg został zniszczony chyba podczas II wojny światowej, nie jestem pewna. No i tutaj takie bardzo ładne widoczki. Nie chodzi mi o mnie, ale no. A tutaj gwiazdy nasze. Tutaj jeszcze mamy świątynię Ateny Nikę, zwanej również Ateną Zwycięską, czy Nikę bez skrzydłą. I według legendy Ateńczycy oderwali jej skrzydła, żeby zawsze była przy nich w mieście, żeby pozostała. No, jest całkowicie w stylu jońskim. A tu ładne widoczki. Ja chcę powiedzieć, że to jest wszystko kłamstwo. Jesteśmy na wzgórzu Aresa, zwanym również Areopagiem, bo tutaj była rada, taka Areopag, która nadzorowała politykę i sądownictwo i tutaj wymierzali te najcięższe kary za czasów ateńskich, taki to był sąd najwyższy. Jesteśmy na wzgórzu Pnyx, nie wiem czy to się tak wymawia, ale Pnyx się pisze w każdym razie. No i tutaj od 507 roku przed naszą erą odbywała się eklezja, czyli zgromadzenie obywatelskie w demokracji ateńskiej. No i tutaj prawdopodobnie przemawiali różni ateńscy mówcy. Nie wiem dokładnie w którym to miejscu, ale no to jest to wzgórze. Taka ciekawostka. Jeżeli przejdzie się po tyłku świni, tak? Nie wiem, czy jest to widoczne palcem. Ale nie jesteś świnią, trzeba zaznaczyć. No ale jakby jakoś był, to wtedy wyprostowałby ci się ogonek. I z takiego zrobiłby się taki. Tak, to tyle. Jesteśmy na wzgórzu Filopaposa i to jest jego pomnik zbudowany w 116 roku przez jego siostrę i generalnie Ateńczyków, bo Filopapos był takim księciem z królestwa Kommageny, czyli dzisiejszej północnej Syrii. No i to generalnie był jakiś jeden z najbardziej znanych Greków w całym Imperium Rzymskim, więc jak umarł, no to mu taki pomnik wybudowali. Witam! Dzisiaj znajdujemy się w starożytnym gymie, Siłowni. starożytnej siłowni i będziemy sobie chodzić jak kozaki, nie? W drugą stronę. No nie do końca to miałam na myśli, ale też może być. No więc mamy więzienie Sokratesa, gdzie był przez jakieś 30 dni przed swoją śmiercią. No trochę niesprawiedliwie został osądzony za jakieś takie moralną korupcję, coś takiego. Miał szansę wyjść z tego więzienia, ale on powiedział, że no
nie, bo to byłoby jakby niezgodne z prawem, bo prawnie go skazali, no on był jakby pro prawu, więc stwierdził, że nie zamierza uciekać, wolał umrzeć, no i wypił truciznę i umarł. Tak się skończył żywot Sokratesa. No więc mamy prawdziwą grecką ucztę. Tak. Mamy filet rybny, mamy sardynę, kurczakowy filet, Filet kurczaka. filet z kurczaka, mamy sardyneczki, mamy dolmady, mamy oliweczki, mamy caciki z chlebikiem, mamy gemistę, no i mamy darmową wodę jeszcze do tego. Dostaliśmy jeszcze deser, taki grecki i dodatkową wodę, wszystko za free. Kuba też z chęcią zje. Tak. Ja chcę do domu. Free. Nie Tak, wiem, o czym rozmawiamy, mnie przy tym nie było. Nasia była, ale jak zwykle spała bardzo twardo. No, ale mieliśmy dzisiaj, Męczyliście przez cały dzień, to musiałam odespać. tak, bo była dzisiaj bardzo ciekawa noc. Mianowicie w pokoju obok nas ktoś się bardzo darł przez nie całą noc, ale o 4:30 tak się darł, że nas obudził. Oprócz Asi, która miała otwarte oczy, ale już nic nie pamięta. Ja nie kojarzę faktu. To jakieś strajki są. Bo tutaj jest Syntagma, czyli taki główny plac Aten, nazwany na cześć konstytucji. Bo tutaj wcześniej była monarchia w Grecji, jak odzyskali niepodległość. No i 3 września 1843 roku było powstanie, które spowodowało, że zmienił się ustrój na monarchię konstytucyjną. No i teraz jakiś tutaj jest strajk. No, nie spodziewałem się tego. Ciekawe co chcą. No więc zapytaliśmy się miłych panów policjantów, dlaczego tutaj jest strajk. Powiedzieli, że chodzi o sztukę i o system edukacji. Tutaj mamy ten skwer Syntagmy, konstytucji. A tutaj po drugiej stronie jest stary pałac królewski, w którym no, mieszkał król, aż obalili monarchię w referendum w 1924. No i od 1934 służy jako budynek parlamentu greckiego, który ma jedną izbę, nie tak jak w Polsce, 2 izby. Ma 3 study budowanych i też 4-letnie kadencje. Całkiem fajny budynek w takim centralnym miejscu. No i tutaj pod nim strajkują, także no chyba coś ważnego. Tutaj mamy łuk Hadriana postawiony najprawdopodobniej przez Ateńczyków na jego cześć, ale nie jako cesarza, tylko jako Ateńczyka, bo on też był Ateńczykiem. Jest to obywatelstwo ateńskie. I tu są takie 2 inskrypcje, które zaraz powiem, jak podejdziemy bliżej. No tragedia. Ja tu przechodzę przez drogę, a oni idą do pasów, nie wiadomo po co. A szczerze nic nie jedzie. Trzeba tutaj jak kulturalny Grek wczuwać się w ich tutaj kulturę i tak dalej. No, a tutaj widzimy bardziej z bliska ten łuk. No i tutaj są takie 2 inskrypcje, których tutaj za bardzo nie widać, no ale jakby nad tym łukiem. I z jednej strony jest napisane: oto są Ateny, starożytne miasto Tezeusza, a z drugiej strony jest napisane: oto jest miasto Hadriana, nie Tezeusza. I to prawdopodobnie chodzi o to, że to byli jakby uznawani jako 2 założyciele Aten. Jesteśmy przy świątyni Zeusa Olimpijskiego. Jest to największa z świątyń starożytnej Grecji. Zbudowana, zaczęta budowa w VI wieku przed naszą erą przez Pizystradów. No i trwała z przerwami do II wieku przed naszą erą. No ostatecznie została ukończona przez Hadriana dopiero. Miała 104 kolumny, obecnie przetrwało tylko 16. No i jedna z nich, jak pewnie widać, jest powalona, bo wichura ją przewróciła w 1858. No a zresztą kolumn to zostały użyte jako budulec. Przez lata to po prostu jakby nie było używane, ludzie po prostu zabierali
te kamienie, używali ich jako budulca do różnych innych budowli. Patrzcie, a tam jest salami, go nie widać. Ale jakbyście mieli oczy, to byście widzieli. Jesteśmy bliżej, to fajnie można zobaczyć, jak te kolumny są, powiedzmy, zbudowane. Czyli są takie właśnie kawałki po kawałku i wszystkie ułożone na sobie i tworzą taką strukturę, no jak przewalone, no to jakby zostają kawałki. Nie wiem za bardzo, dlaczego oni tyle rusztowania wokół tego postawili, czy to może się zawalić, czy coś z tym będą robić? Ciężko stwierdzić. Tam też jest trochę rusztowań, ale no generalnie, kurde, wyglądało to kiedyś na pewno bardzo epicko, monumentalnie. No, tam jeszcze widać Akropol i łuk Hadriana. Też fajnie to wygląda. Trochę jak taki zamek i tak fajnie płasko, no. Kurde. Mieli rozmach ci Grecy. Jesteśmy właśnie przy Cepejonie, nie wiem jak to powiedzieć, nie znam greckiego. To taka hala szermiercza, wybudowana jako hala szermiercza na pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie, a obecnie używana jako taka hala wystawowo-kongresowa. No i całkiem spoko, taki duży plac, fontanna. No i budynek też w takim fajnym stylu, powiedzmy, imitujący starożytny grecki. Jesteśmy przy pomniku Lorda Byrona. To był taki angielski poeta, jeden z najwybitniejszych. Coś się wydarzyło, nie wiadomo co. Jeden z najwybitniejszych angielskich poetów i taka czołowa postać romantyzmu. No i on generalnie brał udział w wojnie o niepodległość Grecji, gdzie no troszkę mu się zginęło, ale dlatego on jest uważany tutaj jako taki bohater narodowy w Grecji. No i jego jedyne prawowite dziecko to była Ada Lovelace, czyli taka uważana za pierwszą programistkę, bo opublikowała algorytm maszyny analitycznej i no uważana za znaczącą postać właśnie w programowaniu. Gościu przejechał przez ten słupek. Jesteśmy właśnie przy Kali Marmaro, czyli stadionie panateńskim, który został zbudowany około 330 roku przed naszą erą. Potem jeszcze przebudowywany w 144 naszej ery przez Heroda Attyka. No i mógł pomieścić nawet 50 000 widzów. A został zrekonstruowany na pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie w 1896 roku. No właśnie był taką główną tutaj, powiedzmy, głównym miejscem, w którym się te igrzyska odbywały. Jest w całości wykonany z białego marmuru. Jest to jedyny taki na świecie stadion, który jest zrobiony w ogóle w całości z marmuru. Przed nami znajduje się Likeion, czyli takie liceum, szkoła filozoficzna założona przez Arystotelesa w 334 roku przed naszą erą, jak powrócił do Aten. No i to zostało zniszczone przez Sullę w 86 roku przed naszą erą. Super tu jest, super. Bardzo ładne widoki i ten Likeion, wszystko tutaj dobrze jest zobrazowane, tak? Za darmo to uczciwa cena. Tak. No. Witamy w naszej bajce. Pokażemy wam jedzenie, to jest ich rosół. Nie ma w sobie nic z rosołu, bo ma jakieś ogórki czy jakąś cukinię, nie wiem. Tu jest pasticcio. Wygląda jak blok z Minecrafta. A to sałatka grecka i wesoły Kuba. Ja serdecznie. Jesteśmy w parku. Jest on wyjątkowy między innymi dlatego, że jest w Grecji, w Atenach konkretnie. Z takich faktów o tym parku to można zaobserwować tutaj drzewa, troszkę ścieżki, przechodniów. Tutaj mamy 2. Zdarza się czasami więcej, tam na przykład jakaś pani pomyka. No i jeszcze z takich ciekawostek, no to na przykład tutaj jest jakiś taki bluszczyk. Myślę, że to tak w sumie pokrótce już powiedziałam, główne tutaj informacje. Czy chcecie coś dodać, chłopaki?
No generalnie to jest ogród, nie park, ale to tam mało znaczące. Że tak powiem, twój komentarz niewiele wniósł do tej wypowiedzi, ale dobra, to się wytnie. Poprzedni park to była wersja demo, bo się okazało, że to jednak nie ten park. Ale my teraz mamy ten dobry, prawdziwy, wchodzimy, to są wrota do tego parku. Myślę, że w nim zaobserwujemy podobne zjawiska, mianowicie drzewa, ale liczę też na jakiś może Małpy? kwiatek. No małpy to już mam, wystarczy mi. Szkoda, że nie nakręciłam twojej miny. No. No i co tutaj ma? O, możemy nakręcić tą głowę. Jest jakaś fajna głowa na słupie. Jeszcze jest jakiś facet na jakimś kolejnym słupie. Tym razem... Oj się było... A nie, jednak się nie włączy. Troszkę wyżej. Troszkę wyżej. Bo tym razem ma też kawałek klaty, a nie tylko głowę. Czy jesteś oburzony? Czym? Musisz być oburzony. No to jestem oburzony. Dobrze, pięknie. Ale kolejny jakiś facet na słupie. Oni mają jakiś fetysz, ewidentnie. Niesamowite. Takich życiowych ciekawostek pogadajmy o pszczołach. A więc pszczoły są ciekawe, ponieważ robotnice żyją do 40 dni, mniej więcej, około 40 dni. Ale na przykład trutnie mają przerąbane, nie? Bo jest sobie królowa pszczół. I ona sobie na przykład chce kopulować z trutniami, co nie? Bo musi mieć jakieś, wiecie, no żeby, wiecie, jajeczka tworzyć, prawda? No to kopuluje z trutniami. No i tak 2-3, nie? No bo to nie ma co się ograniczać. Jak już orgię robimy, to robimy. No i to jest straszne, bo ona im wyrywa dosłownie żądło z trzewiami. Że tak powiem, klejnoty im odrywa. No tragedia. W sensie, no jak zasługują, ale wiecie, no trochę kinda weird. No ale dobra. No myślę, że to ma sens. No ale potem to nie jest istotne. Skończmy temat o pszczołach. Zacznijmy temat o modliszkach, nie? Bo jakby zauważyłam, że babki czują agresję generalnie do swoich chłopaków. Albo generalnie do chłopaków. Do samców. To ma sens w 100%, ponieważ Co robi kółko? Wraca w to. ej, żenujące, wyłączyło mi się. No generalnie żenada.